Podcast Mieczysław Fog, sprawiedliwy wśród narodów świata na 30. rocznicę śmierci artysty. Odcinek pierwszy. Polscy artyści, żydowscy artyści. O przedwojennym życiu kulturalnym i artystycznych początkach Mieczysława Foga. Te teatry, bo było ich bardzo dużo w dwudziestoleciu międzywojennym, działało w Warszawie, tylko w samej Warszawie, ponad 30 różnych kabaretów. Działały krócej, dłużej, różnie to było. Mówi dokumentalistka Anna Mieszkowska. Tymi teatrami związani byli artyści tej miary, co Mieczysław Fog, Hanka Ordonówna, Tewcia Górska, Zofia Terne, Marian Hemar, Julian Tuwim, ale również Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa. Czy coś państwu mówią te nazwiska? Na pewno tak, dlatego że są te nazwiska obecne w literaturze polskiej. A czy państwo wiecie, że większość twórców, artystów kabaretów przedwojennych to byli polscy Żydzi? To nie był żydowski teatr, to nie był żydowski kabaret, ale jego twórcy byli pochodzenia żydowskiego. I wśród tej plejady artystów znalazł się Mieczysław Fog. Chłopak z warszawskiej Starówki, wychowany na granicy Nowego i Starego Miasta, bo tam rodzice mieszkali przy ulicy Długiej. Śpiewał, jak sam wspominał, od 5 roku życia. Marzył o tym, żeby być śpiewakiem operowym. No, niestety nie udało mu się to, a może stety, dlatego że dzięki temu mamy Mieczysława Foga, właśnie wykonawcę najwspanialszych polskich piosenek sentymentalnych. Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta Twe kochane, drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a z serca biją jak dzwon na jeden ton. Jak to się w ogóle stało, że Mieczysław Fog został tej klasy, tej miary artystą? Będąc takim skromnym chłopakiem z warszawskiej Starówki, z rodziny wielodzietnej. Zbierał kopiejki, bo wtedy były kopiejki, które otrzymywał od ojca i opłacał tymi kopiejkami występy wędrownych, podwórkowych artystów. Nasłuchał się tych piosenek tak dużo, że produkował się na rodzinnych uroczystościach, ale to było mu mało. Wspomnieć trzeba o akcencie patriotycznym w biografii Mieczysława Foga. Był ochotnikiem wojny 1920 roku. Ojciec chciał, żeby został inżynierem, żeby podjął studia techniczne, a Mieczysław Fog marzył dalej o karierze artystycznej. Zdecydował się na naukę śpiewu dzięki lekcjom prywatnym, których udzielali wybitni wtedy śpiewacy w Warszawie. Ale te lekcje były bardzo drogie. Żeby móc za nie płacić, poszedł do pracy właśnie jako kasjer PKP przy ulicy Miodowej 1. Wytrwał w tej pracy aż 14 lat. Łączył później karierę artystyczną z pracą urzędnika kolejowego. Ale jego początek kariery, proszę państwa, to Kościół Świętej Anny przy krakowskim Przedmieściu. Tam zgłosił się do chóru miejscowego proboszcza i w tym chórze po raz pierwszy usłyszał go Ludwik Sempoliński. Dał mu nadzieję, że ma rzeczywiście piękny głos i warto, żeby pracował nad tym głosem. Podał mu kontakty do swoich profesorów, a był człowiekiem szalenie towarzyskim, bo miał w sobie pewną kontaktowość, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Nie wywyższał się wtedy, kiedy już stał się wielkim Mieczysławem Fogiem, bo debiutował jeszcze jako Miecio Fogiel. Na pierwszym afiszu jest takie jego nazwisko. Pseudonim Fog wymyślił mu nie kto inny, tylko Władysław Daniłowski, kiedy już debiutował w słynnym chórze Dana. Jest to najlepszy okres tego teatru qui pro quo. Co to było?
Teatr założony przez Jerzego Boczkowskiego i Seweryna Majdego w 1919 roku skupiał najwybitniejsze talenty artystyczne, kabaretowe przedwojennej Warszawy. I kompozytorów wspaniałych, i autorów tekstów znakomitych, i wykonawców, a także tancerzy, bo występom kabaretowym, artystycznym wykonaniom piosenek Mieczysława Foga bardzo często towarzyszyły tancerki. Stąd jego wielka przyjaźń ze Stefcią Górską, której piosenkę Nasza jest noc śpiewał w duecie z nią razem. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród bzów szeptów marzeń mgły wiosennej. Niech szał w naszych sercach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba. Ale Mieczysław Fok nie występował tylko w Teatrze Qui pro Quo. Występował także w bandzie. Tam powstała piękna piosenka Tuwima, dla niego specjalnie napisana melodia. Ale występował też w Teatrze Ali Baba w ostatniej premierze wojennej 1 września 1939 roku. Także ten okres jego artystycznej kariery to jest w zasadzie 10 lat do wybuchu II wojny światowej. Hurdana porzucił po kilku latach i stał się solistą. Nagrywał bardzo dużo płyt. Te płyty miały ogromne powodzenie. A on miał ten głos znakomity i bardzo o ten głos dbał. Nie wymagał na przykład zbyt wielu prób. On był gotowy po jednym zaśpiewaniu piosenki. Wtedy w latach 20. i 30. jednym z jego bliskich przyjaciół był Iwo Wesbi. A jak ci panowie się poznali? Bo to również ciekawa historia związana z teatrem Qui pro Quo. Poznali się w okolicznościach zupełnie niezwykłych. Ośmielił się sam z siebie pójść do dyrektora Boczkowskiego i poprosić o przesłuchanie. Wkrótce rozpoczęliśmy w Teatrze Qui pro Quo na Senatorskiej próby 2 piosenek. Początkowo prowadził je Wacław Lachman, dyrektor chóru Harfa. Potem zastąpił go młody człowiek, Władysław Daniłowski, syn poety Gustawa. Wyuczyliśmy się obu piosenek w niecały miesiąc i teraz czekaliśmy niecierpliwie na próbę generalną przed nim. Kogo mam na myśli? Oczywiście słynnego dyrektora Qui pro Quo Jerzego Boczkowskiego. Był to surowy i bardzo wymagający człowiek teatru, z którym liczyły się nawet największe gwiazdy Qui pro Quo. Wysłuchał obu piosenek. Kamienna twarz nie zdradzała absolutnie niczego. Po próbie zostaliśmy zaproszeni do dyrektorskiego gabinetu. Prawdę mówiąc, byłem z siebie zadowolony. W myślach już widziałem owe 18 złotych, które miały przypaść na każdego z nas za 2 przedstawienia dziennie. Stały zarobek w teatrze pozwoli, cieszyłem się, na podjęcie częstszych, regularnych lekcji śpiewu. Może panowie i ładnie śpiewają na pogrzebach czy w chórze kościelnym? Robicie to przecież z takim namaszczeniem. Ale coś takiego w kabarecie? Nie, do kabaretu panowie niestety się nie nadają. Opuszczałem gabinet zdruzgotany, spojrzawszy przedtem ukradkiem na Leona Badowskiego, który wydał mi się teraz aniołem ze zwiędłymi skrzydłami. Zrozpaczony, zamiast do domu, mieszkałem wtedy przy Placu Trzech Krzyży, poszedłem bez celu. Tak znalazłem się w Wilanowie. Gdy zdołałem trochę ochłonąć, pomyślałem w drodze powrotnej, że jednak nie wolno mi poddawać się. Może pójdę do tego Daniłowskiego. Zastanawiałem się,
i sprowadzę paru kolegów, z którymi byłem dobrze ześpiewany. Kwartet, który spotkał się z taką krytyką Boczkowskiego, był tylko przypadkowym zlepkiem ludzi, którzy nie potrafili uchwycić nastroju nowoczesnej piosenki. A sam Iwo Wezbi, świetny kapelmistrz qui pro quo, powiedział mi przecież, mijając mnie na progu gabinetu: Niech pan się nie martwi i nie poddaje. Ma pan ładny głos. Na pewno czeka pana kariera. Wezbi nie mógł się mylić. Tak, pójdę do Daniłowskiego. Przecież wrócił dopiero co z Paryża, poznał nowalijki kabaretowe, zgłębił arkana nieznanego u nas śpiewania w stylu rewelersów. Tak też zrobiłem. Poszedłem z 4 wybranymi kolegami do Daniłowskiego, który po wysłuchaniu mojej propozycji i przesłuchaniu kolegów, mój głos już znał, zgodził się na poprowadzenie chóru. Po 6 miesiącach prób Daniłowski zaproponował nasz zespół kilku warszawskim teatrzykom. Nikt jednak nie chciał zaangażować nieznanych wykonawców, śpiewających w dodatku niezgodnie z kanonami obowiązującego stylu. Władysław Daniłowski, zirytowany tym, że żaden z teatrzyków nie chce nas zaangażować, poszedł wprost do jaskini Lwa, czyli do dyrektora qui pro quo Boczkowskiego. Boczkowski przesłuchał nas i postanowił zaryzykować. Nadszedł dzień premiery. Ubrano nas w jedwabne spodnie, koszule z żabotami, namalowano nam baki, głowy ozdobiono lśniącymi sombrerami i kurtyna poszła w górę. Nazwano nasz chór, żeby zaintrygować i zwabić snobistyczną warszawską publiczność, z hiszpańska: Coro Argentino Veldano. Zaśpiewaliśmy. Po zapadnięciu kurtyny na sali wybuch entuzjazmu. Publiczność więc była nasza. To zdanie Iwo Wezbiego towarzyszyło Fogowi w czasie samotnego, długiego spaceru, który odbył z ulicy Senatorskiej aż do Wilanowa tego dnia, rozpamiętując swój przyszły los. Co on ma w zasadzie zrobić ze sobą? Czy rzeczywiście uwierzyć temu nieznanemu jeszcze wtedy Iwo Wezbiemu, czy przejąć się tym, co powiedział dyrektor Boczkowski? No, na szczęście zgłosił się do Władysława Daniłowskiego, który stworzył, jak wiemy już z historii, chór Dana, i z tym chórem ta kariera Mieczysława Foga rzeczywiście nabrała określonej barwy, krwistości i możemy się cieszyć tymi piosenkami, bo ocalały w większości na płytach do czasów nam współczesnych. Okaże się, że Mieczysław Fog spotka się z Iwo Wezbim jeszcze nie raz, ale o tym w kolejnym odcinku. Historię Mieczysława Foga oraz innych przedstawicieli świata kultury uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata, jak na przykład Czesława Miłosza czy Jarosława Iwaszkiewicza, znajdziecie na portalu Polscy Sprawiedliwi prowadzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin sprawiedliwi.org.pl.